Rozkład na ułamki proste w zbiorze liczb zespolonych. Jeśli funkcja f działa z c na c oraz f jest funkcją wymierną właściwą, to rozkład na ułamki proste funkcji f od s zapisujemy takim wzorem, gdzie r to liczba biegunów funkcji, j numer kolejnego bieguna, nj krotność j tego bieguna, k numer kolejnego ułamka w rozkładzie pochodzącym od krotności nj tego bieguna w zakresie jego krotności oraz ajk to współczynnik rozkładu skojarzony z j biegunem i jego k poziomem krotności. Stałą ajk można policzyć z definicji za pomocą podanego wzoru. W podanym przykładzie policzymy stałą a z definicji, więc rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze oraz zapisujemy ułamek w ogólnej postaci rozkładu na ułamki proste. Możemy też zapisać, że dla danego przykładu dla a j wynosi 1, k wynosi 1 oraz s1 jest równe minus 2, dla b j wynosi 2 oraz k wynosi 1 i dla c j wynosi 2, k wynosi 2 oraz s2 jest równe minus 1. Żeby policzyć stałą a z definicji, podstawiamy j, k, s1 oraz f od s do wzoru i wychodzi nam, że a wynosi minus 4. Pozostałe stałe, czyli b oraz c, liczymy analogicznie, podstawiając j, k oraz s2 do wzoru na ajk. Drugim sposobem znajdowania stałych jest obliczenie ich poprzez układ równań lub poprzez podstawienie. Najpierw rozkładamy mianownik na czynniki pierwsze, a następnie zapisujemy ogólną postać rozkładu na ułamki proste. Stałe b oraz d policzymy poprzez podstawienie. Najpierw mnożymy obie strony równości przez wspólny mianownik i otrzymujemy równanie. Żeby policzyć stałą b, podstawiamy do danego równania to, co zeruje mianownik przy b w postaci ogólnej, czyli minus 2 minus i. I otrzymujemy, ile wynosi nasza stała. Tak samo robimy dla stałej d. Stałe a oraz c liczymy z układu równań. Stałe, które nam wyjdą, podstawiamy do ogólnej postaci. W drugim przykładzie mamy dużą ilość stałych, więc najszybszym i najłatwiejszym sposobem na policzenie ich będzie poprzez podstawienie. Zapisujemy ułamek w postaci ogólnej rozkładu na ułamki proste, następnie wymnażamy obie strony równania przez wspólny mianownik. Żeby policzyć stałą a, podstawiamy do równania 2i. Obliczamy i wychodzi nam, że a wynosi i. Tak samo postępujemy ze wszystkimi stałymi. Żeby policzyć b, podstawiamy do równania 4 i wychodzi nam, że b wynosi 2 minus i. Żeby policzyć c, podstawiamy 1 plus i otrzymujemy c równe 5. Dla stałej d podstawiamy minus 2 plus 3 drugie i wychodzi nam, że d wynosi 1 plus i. Dla e podstawiamy 1 trzecią i wychodzi nam, że e jest równe 3i. Podstawiamy otrzymane stałe do postaci ogólnej. Przykład czwarty policzymy metodą Gaussa-Jordana. Tak jak w poprzednich przykładach zapisujemy ogólną postać rozkładu na ułamki proste, mnożymy przez wspólny mianownik i zapisujemy jako układ równań. Dany układ równań wpisujemy w macierz i dokonujemy odpowiednich przekształceń, żeby mieć jedynki na przekątnej. Z macierzy możemy odczytać, że stała a wynosi minus 3 plus i na 20, stała b wynosi 164 minus 143 i na 85 oraz stała c wynosi 83 minus 25 i na 68. Głównym zastosowaniem rozkładu na ułamki proste w zbiorze liczb zespolonych jest upraszczanie całek zespolonych. Żeby uprościć całkę, postępujemy dokładnie tak samo jak w poprzednich przykładach. Czyli zapisujemy postać ogólną rozkładu na ułamki proste, a następnie mnożymy obie strony równości przez wspólny mianownik. Mamy tylko dwie stałe, więc najlepszym sposobem na obliczenie ich będzie poprzez układ równań. Otrzymujemy a równe 7 minus 4i na 5 oraz b równe minus 51 plus 42i na 5. Wstawiamy nasze stałe do równania ogólnego i otrzymujemy uproszczoną całkę. W kolejnym przykładzie również zapisujemy równanie ogólne oraz mnożymy równanie przez wspólny mianownik. Zapisujemy układ równań i policzymy stałe wzorami Kramera. Liczymy wyznacznik główny, jest on różny od zera, więc można użyć wzorów Kramera.
Następnie liczymy wyznaczniki macierzy MA, MB oraz MC. Korzystając ze wzorów Kramera otrzymujemy A równe 9 plus i na 41, B równe minus 36 plus 37 i na 82 oraz C równe 1/2. Podstawiamy to do równania ogólnego i otrzymujemy uproszczoną całkę. Dziękujemy za uwagę.